Dopiero nagrywało. A czemu nie Może działa? za słabo klikasz. Chcesz mówić ty wstęp? Jasne. Proszę bardzo. Jak wiecie, za chwilę nasze studio zamieni się w warsztat samochodowy, wjedzie na warsztat Viano, Mercedes, którego będziemy serwisowali i troszeczkę przerabiali na potrzeby naszej serii. A teraz porozmawiamy o meblach, bo jak wiecie, warsztat bez mebli istnieć nie może. Gdzieś trzeba przechowywać narzędzia, trzeba przechowywać śruby, części, cokolwiek tylko nam się zamarzy i po prostu musimy mieć dobre meble warsztatowe. Ja wiele o nich nie powiem, dla mnie są ładne, dla mnie są bardzo dobrze wyposażone, ale zobaczymy, co powie o tym fachowiec, który się zna na tych meblach najlepiej. Ze mną w studio jest pan Andrzej, witam. Witam, dzień dobry. Specjalista z firmy Beta, który nas oprowadzi troszeczkę po tych meblach warsztatowych, które są dosyć poważnie wyglądają, że tak powiem. Panie Andrzeju, takie pytanie, bo może zaczniemy od zewnątrz, w ogóle od takich podstaw, czyli od tego, po co inwestować w takie meble warsztatowe? Czy w ogóle jest sens mieć meble warsztatowe, czy można to zrobić z płyty OSB, śrub, wiadomo, tam sobie na trytytki poprzyczepiać narzędzia? Oczywiście można. No tak, można wszystko. Ale meble w warsztacie są jak buty dla piechura. Jak są dobre, to się ich nie czuje. Natomiast każda niedoskonałość powoduje jakiś ból i dyskomfort. Firma Beta w swojej ofercie ma kilka linii, ponieważ tak jak nawiążę do tych butów, buty są różne, stopy są różne, wymagania Potrzeby są różne, dokładnie. i potrzeby klientów są różne. Czemu meble są w warsztacie potrzebne? Potrzebny jest w warsztacie porządek. Każdy z nas to docenia, a dzięki meblom nie tylko wszystko jest na swoim miejscu, ale i mamy miejsce na wszystko. Panie Andrzeju, ja widzę, że tu mamy dwa różne meble, czyli to są dwie serie mebli. One się od siebie różnią i one pewnie do różnych rzeczy są używane, ale czy możemy je stosować według własnych potrzeb, czy raczej są rekomendowane do czegoś? Dlatego się od siebie różnią, że tak jak wspomnieliśmy, potrzeby są różne. Tu mamy bazową linię, jeśli chodzi o nasz produkt, to jest linia C45 Pro. Meble charakteryzują się tym, że zajmują w warsztacie bardzo mało miejsca. Jasne. Mamy stosunkowo płytki blat roboczy. Możesz podejść, zobaczymy różnicę. Pokazać, jaka jest różnica. 46 cm, a tu 70. Mówimy tutaj o produkcie Bety, o 3 liniach modułowych mebli warsztatowych i słowo modułowe jest jednym z ważniejszych. Modułowe, czyli składające się z różnych fragmentów, różnych modułów, które można dobrać według własnych potrzeb. Czasami potrzebny w warsztacie jest zwijadło z możliwością podłączenia przedłużacza elektrycznego, jest zwijadło do sprężonego powietrza. Gdzieś te przewody czasami plączą nam się pod nogami, a tutaj mamy zabudowane zwijadła. No właśnie, czyli możemy taki kabel wyciągnąć. On działać. teraz zablokowany nie zwija się, a po odblokowaniu zwija się i po prostu wraca na swoje miejsce. Takie proste. Jeśli takie mamy potrzebne. szafkę z szufladami, to w tej szafce możemy umieścić narzędzia. O tym za chwileczkę porozmawiamy. To nie tylko jest ekspozycja w sklepie, ale to jest bardzo duża pomoc dla mechanika. Oczywiście warsztatowiec z dużym doświadczeniem odróżnia momentalnie rozmiar nasadki, nie trzeba mu tego podpisywać. Natomiast to jest tak zwana tablica cieni. I jeśli któregoś narzędzia brakuje, to od razu widać. Podejdź, Kamila, zobaczymy sobie tutaj, o co chodzi z tym cieniem, bo rzeczywiście Od razu widać, że czegoś w zestawie nie ma. widzimy, co kolega z warsztatu nam tutaj podebrał. Widzimy, co zostawiliśmy być może w samochodzie klienta. Może tak I powiedzmy. może nam odjechać bezpowrotnie. Takie wkłady są bardzo różne, zawierają różne narzędzia.
Mamy też różne wysokości szuflad. I możemy te wkłady, jeszcze dopowiem, kupić osobno wedle Osobno, zapotrzebowania. oczywiście, Super. według własnych W całym potrzeb. zestawie, bo to jest dosyć istotne, że nie musimy sobie takiego zestawu składać. Specjaliści wybierają zestaw, wiedzą, co w jakim zestawie powinno być, a my możemy kupić już gotowy. Wkładamy do szuflady i używamy, po prostu. Blat roboczy z grubej płyty MDF pokrytej blachą nierdzewną. Wszelka chemia, nic nie Chemia, zaszkodzi takiemu oleje, blatowi. tak. Świetnie. Tutaj To jest łatwy bardzo w istotna czyszczeniu. sprawa. Panele perforowane na narzędzia w specjalnie dedykowanych stojakach, uchwytach, ale też uchwytach pojedynczych do własnej kompozycji. Można umieścić narzędzia na takich właśnie perforowanych panelach, wykorzystując wtedy szuflady na przechowywanie części, czy też dużych maszyn ciężkich, kluczy udarowych, czy części samochodowych. Klucze udarowe, części samochodowe, to wszystko waży i każda szuflada, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniami, ma różny Tak. udźwig. Powiedzmy mniej więcej taka szuflada. Włożę duży klucz udarowy, czy 2 klucze udarowe, 3/4 cala. Prowadnice w tej szufladzie wytrzymują obciążenie do 30 kg. To jest bardzo fajna rzecz. Sprężyny gazowe, tak jak w nowoczesnych kuchniach, w szafkach, po to, żeby to się łatwo otwierało, samo zamykało, płynny ruch. To jest bazowa, chciałem powiedzieć najprostsza, ale powiem bazowa linia. Natomiast obok mamy tutaj linię premium. To jest linia, tak jak zauważyliśmy na początku, gdzie blat roboczy jest bardzo głęboki, 70 cm głębokości. Blat jest w 100% metalowy. To jest Jasne. gruba blacha Czyli stalowa, tu jest pokrywa tylko jakaś wzmacniana gumowa. tak, z ramą stalową. Bardzo duże obciążenie ramy, pokryta olejoodporną wykładziną. I tutaj możemy z tego typu blatów korzystać jak ze stołów warsztatowych. Czyli sprężarka na blat i możemy ją rozbierać. Można pokusić się nawet o tak duże obciążenie. Dodatkowo ten mebel, jak widzimy, kojarzy nam się z zamkniętą przestrzenią, nie kojarzy się w tym momencie z stołem warsztatowym, ale Tak. po odsunięciu wózka warsztatowego okazuje się, że można przy tym stole wygodnie pracować, jak Jasne. przy stole warsztatowym. Wszystko mamy tutaj z bety, czyli zajmujecie się nie tylko jakąś tam okrojoną częścią tych narzędzi, bo widzę, że tak naprawdę możemy tu wyposażyć warsztat kompletnie. Szczypce, nasady, klucze nasadowe, wszystko jest. Firma Beta powstała jako dostawca, producent narzędzi. To jeszcze jedna rzecz, o której chciałem porozmawiać, o tym kluczu, bo to nie jest zwykły klucz, to nie jest tak zwana zwykła grzechotka, bo tak się mówi potocznie, to jest klucz dynamometryczny. I czy można coś więcej o tym kluczu? Wiemy, No że to jest właśnie. podstawa na warsztacie, bo jakby mechanicy się nie rozstają z takim kluczem. Pierwsze słowo, które usłyszałem, to nie jest zwykła grzechotka. To absolutnie nie jest zwykła grzechotka, a potraktowanie tego klucza jak największą czy też zwykłą grzechotkę najczęściej skutkuje uszkodzeniem. To jest klucz dynamometryczny, czyli narzędzie, które pozwala kontrolować moment obrotowy, z jakim dokręcamy połączenia śrubowe. Czym się charakteryzuje nasz nowy produkt z linii Zero Reset? Większość mechanicznych kluczy dynamometrycznych opiera się o system sprężynowy. Wewnątrz jest sprężyna, którą ściskamy lub luzujemy. Tak jest. Częstym błędem, szczególnie niedoświadczonych mechaników, było pozostawianie tego klucza pod obciążeniem, czyli sprężyna była mocno ściśnięta. Nie luzowali jej. Nie luzowali sprężyny. W związku z tym dość szybko ta sprężyna mogła stracić swoje właściwości. No tak, cały czas była pod napięciem Tak, i cały czas była się pod obciążeniem uszkadzała przez cały i czas. mogła się rozkalibrować. W wyniku prowadzonych prac firma Beta opracowała nowy model, klucz, który nie wymaga resetowania, czyli nie wymaga luzowania po zakończeniu pracy. Czyli klucz dla mnie. Nie zachęcamy do tego, ale jeśli się zdarzy taka sytuacja, to z kluczem nic się nie dzieje. Świetnie. Stąd nazwa Zero Reset, czyli nie wymagający tego resetowania. No mówię, stworzony dla mnie, bo ja mechanikiem nie jestem, a przyjdzie mi naprawiać samochód, w tym właśnie w tej serii naszej tutaj Autoskład.
I jak zapomnę, to po prostu, o już gonią, Mamy klucze zegarowe, mamy klucze z wyświetlaczem elektronicznym, również klucze absolutnie elektroniczne, jak to się zwykło u nas mówić, gdzie zamiast sprężyny jest ściskany półprzewodnik i po prostu wszystko się odbywa na zasadzie tego, że elektronika wskazuje nam ten uzyskany moment. i to już są bardzo zaawansowane narzędzia. To są tak bardzo zaawansowane narzędzia. Tam jest ciężko też, bo tu musielibyśmy wejść w szczegóły, ale tam jest ciężko też doprowadzić do sytuacji, kiedy używa się mimo kontrolowania tym kluczem momentu obrotowego, można śrubę przeciągnąć. No, przy takich kluczach właśnie elektronicznych bardzo ciężko zepsuć cokolwiek. Rozumiem. No i tak samo mamy różne wartości tych kluczy. Bo tu mamy, tu widzę pokrywa od 20 do 100 Nm, czyli powiedzmy, no już koła nie dokręcimy. Tam trzeba troszeczkę więcej. Wbrew pozorom właśnie w ciężarówce dość często potrzebne są mniejsze momenty, bo mamy dużo detali, które wymagają dokręcania z kontrolowanym momentem. Oczywiście dokręcamy, bo o tym się najczęściej myśli, o dokręcaniu kół. Tam niezbędne są większe momenty, ale takimi oczywiście dysponujemy. Zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo kończąc rozmowę zauważyłem katalog firmy Beta, na którym jest ktoś, kto się ściga na motorze, jak widzę, firmy Yamaha. Jest to Fabio Quartararo, od kilku lat ambasador marki. Firma Beta od bardzo, bardzo dawna jest związana ze sportami motorowymi. Taka ciekawostka, w latach 70. miała nawet swój team w Formule 1. Aktualnie współpracuje właśnie z Yamaha Monster, z Fabio Quartararo w MotoGP. Jesteśmy tam obecni nie tylko jako sponsor tego zawodnika, ale też dostawca techniczny. Większość teamów w MotoGP korzysta z rozwiązań meblowych właśnie firmy Beta, a dokładnie firmy córki. To już ja pokażę jeszcze jedno nowe logo, to jest firma 3D Beta, która potrafi wykonać meble na zamówienie. Można sobie tam wybrać kolor mebli, jeszcze Zupełnie bardziej indywidualnie. personalizować. Powiem tylko, że Yamaha, Ducati, Aprilia to są firmy obsługiwane przez 3D Beta w ich ośrodkach na przykład rozwojowych. No to wiadomo, no to teraz wiemy, dlaczego z taką chęcią mechanicy w tych pit stopach tam oczekują, bo mają bardzo piękne meble, no po prostu. Ale ja widzę tu jeszcze wózek, którym wyjeżdżaliśmy już w trakcie nagrań i kojarzy mi się ostatnio z targów nasz wspólny team railingowy, Kamena, Rally Team. Mieli bardzo podobny wózek. Tak, jeśli chodzi o konstrukcję, Kamena korzysta z podobnego rozwiązania, natomiast specjalnie dla nich dobieraliśmy wózek, mają troszkę większy wózek, kolorami różni się, bo naszym kolorem, jak można się domyślić, jest pomarańcz, więc oni mają bardzo pomarańczowy, szerszy wózek, który specjalnie dla nich umieścili na swojej przyczepie serwisowej. Tak jest i właśnie tam to widziałem. Pozdrawiamy chłopaków z Kameny i życzymy ich sukcesów, bo jak wiemy, no, Trzymamy cały za czas nich się kciuki. ścigają i to nowym samochodem, którym im idzie bardzo dobrze. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Możemy zakończyć tutaj. Cześć Przemek. Cześć, witam. Mogę Cię zająć chwilę? No pewnie. Co robisz? Wiesz co, mam problem z ciśnieniem do ładowania, takimi tam rzeczami, ogólnie z usterkami silnika i sprawdzam wszystko. Diagnostyka. Diagnostykę robię. Słuchaj, mam do Ciebie takie pytanie. Będziemy naprawiać Mercedesa Viano. Ja No. będę to robił własnoręcznie, a No. totalnie się nie znam na mechanice samochodowej. I muszę wyposażyć warsztat. I nie wiem, w co go wyposażyć. Jakie mam narzędzia wybrać, jakie mam zamówienie przygotować, wiesz, żeby mi starczyło do wszystkiego. Rozumiem. Do wymiany podstawowych rzeczy. Koła, hamulce, zaciski. No to musisz zacząć od podstaw, czyli klucze płaskooczkowe, klucze nasadowe, to jest podstawa i ja bym proponował klucze udarowe. Na pół cala przede wszystkim.
bo tego będziesz najwięcej używał. I byś musiał sobie, zależy co będziesz robić, posprawdzać na przykład w naszym komputerze momenty do kręceń i użyć właśnie, bo klucza każdy samochód ma dynanometryczna. inne, nie? Każdy samochód ma inne momenty A powiedz mi, do bo wiem, kręcenia. że do kluczy udarowych są różne nasady. Tak, I one są. mają różne kolory. Są czarne i są Tak. srebrne. Bo typowo czarne klucze są typowo udarowe nasadki. Czyli ja muszę mieć czarne. Tak, srebrne są zwykłymi nasadkami do kluczy grzechotkowych, czyli ręcznych. Czyli na przykład jak będę używał klucza dynamometrycznego, to właśnie srebrną nasadę. Tak, dokładnie tak. Dobra, A a na wszystkie powiedz mi- udary idzie czarna. Czarna. A rozmiary? Wybrać sobie całą gamę najlepiej, bo Całą nie wiadomo jest co będzie. potrzebne tak naprawdę od 8 do 32, bo nie wiadomo co. Będziesz odkręcał coś przy łożysku, będzie klucz 32, a jeszcze się zdarzy, że 36 nawet, nie? W No busach. właśnie. Takie No, idą czyli narzędzia. lepiej wybrać większą Dokładnie. sobie tutaj Musi pole być do popisu. tak samo płaskooczkowe klucze do 32 jest podstawa, nie? No dobra, a mieć. powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo mówiłeś o tych różnych momentach do kręcenia. Tak, to jest bardzo ważne. I na klucze dynamometrycznych wiem, że to są skale na przykład 200 do 100, od 60 do Dokładnie, 300, dokładnie. do dostawczaka typu Wiano. Potrzebujesz tak naprawdę od 10 już newtonometrów. No tak, bo niektóre Bo rzeczy trzeba dokręcić są jak lekko. świece żarowe, takie rzeczy się dokręca na 8 newtonometrów. Bardzo mało. Nie wiem, co będziecie robić, nie, przy tym samochodzie. Ale To się głównie- okaże pewnie w trakcie, No właśnie, nie? i dlatego tam będzie raczej potrzebny mniejszy klucz do 150 newtonometrów. To już starczy na Dobra, ale wszystko. mówisz, że najpierw lepiej podpiąć do na przykład Jaltesta, Tak, bo którego są używasz. wszystkie momenty dokręceń sobie sprawdzisz po schematach. Super. Co będziesz robił. Super, petarda. Dzięki Ci wielkie. Nie Proszę przeszkadzam. bardzo. No, na Bardzo razie. dziękuję. Cześć, trzymaj Cześć. się. Jak wiecie, wyposażenie warsztatu to nie jest kupienie 2 kluczy. Tak wygląda nasze zamówienie. Niestety odebraliśmy telefon od Wiktorii, która jest w trasie. Miała niemiłą sytuację i ukradli jej klucz udarowy i klucze płaskooczkowe. Dlatego dopiszę jeszcze do zamówienia swoje potrzebne narzędzia. I umówi nas ze sprzedawcą z firmy Autos z Inowrocławia, ze sklepu z Inowrocławia, z Mironem. Podejdziemy do niego, wytłumaczy jej, dlaczego ma wybrać taki, a nie inny klucz. Może wybierze coś z GPS-em, bo wiemy, że takie klucze są, no ale tego dowiemy się w Inowrocławiu. Przyjechaliśmy do sklepu w Inowrocławiu na zakupy. Umówiliśmy się z Mironem, sprzedawcą z Inowrocławia, który przygotował dla nas super ofertę na produkty, których potrzebujemy. Wchodzimy do środka. Idziemy ją poznać. Cześć Miron. Witam. Mam dla Ciebie przygotowane zamówienie. Musimy jeszcze tylko dobrać klucz udarowy, więc zapraszam. Chodźmy. O, widzę, Jakub znalazł coś dla siebie przy regale Technika. A ty jaki klucz dla nas dobrałeś? Dla Ciebie odpowiedni klucz byłby 3/4 cala, ale dla Waszego busa bardziej odpowiedni jest 1/2 cala. Aha. Również marki Milwaukee? Tak, oczywiście, ponieważ Milwaukee jest topową marką i wyposażony dodatkowo jest w GPS-a, także łatwo go namierzyć po kradzieży. I można delikwenta dorwać. Jakubowi już wystarczy zakupów. Tobie dziękuję za rozmowę. Dzięki, a resztę zamówienia dowiezie nasz kierowca. Super. Dzięki, Dzięki. hej. Zrobiliśmy zakupy. Ja kupiłem sobie trochę chemii-technika, żeby odświeżyć swój samochód. Podzielę się z Wiktorią. Super. Wiktoria kupiła klucze na ciężarówkę, no a rzeczy do wyposażenia naszego warsztatu przyjadą razem z kierowcą już na miejsce. Nie możemy się doczekać. Jak najbardziej, lecimy. Wróciliśmy z Inowrocławia, Wiktoria pojechała w trasę, a ja postanowiłem dowiedzieć się, jak wygląda proces odbioru i przygotowania takiego zamówienia w magazynie.
Słuchaj Adam, mam do Ciebie takie pytanie. Zrobiłem zamówienie w Inowrocławiu i jestem bardzo ciekawy, jak wygląda proces, jak spływa takie zamówienie do magazynu, bo domyślam się, że jest to bardzo skomplikowany proces. Zresztą przechodząc się tutaj po magazynie widać, ile ludzi pracuje nad takim zamówieniem. Powiedz mi, czy to długo trwa, czy to jest proces skomplikowany? Jak Wy to robicie, że to działa tak sprawnie? Wiesz co, zamówienie, które spływa do nas, czas realizacji to jest mniej więcej 5-10 minut, także nie jest to jakiś Od długi otrzymania proces. zamówienia. Od otrzymania zamówienia, tak. Takie zamówienie przeznaczamy do realizacji. Zamówienie spływa na sektor jest wysłana osoba, która ma się tym zamówieniem zająć. Jest ono kompletowane do pojemnika. Pojemnik odkładamy na przenośnik taśmowy, który widzisz po swojej prawej. Na dole mamy sortownię pojemników, która ten pojemnik sortuje i wysyła w odpowiednie miejsce. Jasne. Żeby No. ktoś nie odebrał mojego zamówienia, za które zapłaciłem. Dokładnie. Takie zamówienie jest potem spakowane. Sprawdzamy oczywiście poprawność towaru, który był zebrany przez magazyniera. Jasne. I zamówienie Trafia do czeka na kierowcy. wydawkę, jeżeli jest to odbiór indywidualny lub też trafia na auto do kierowcy. Proces zakończony. Świetnie. Czyli zrobiłem zamówienie dzisiaj rano, do godziny 10 mniej więcej. Wiem, że teraz jeździ nowy kierowca w ciągu dnia. Tak jest. Otrzymam zamówienie jeszcze dzisiaj? Otrzymasz zamówienie jeszcze dzisiaj, zależnie jaki to jest oddział. Godzina może troszkę się różnić, wiadomo, auto musi dojechać do celu, ale tak, zamówienia wrzucone do godziny 10:15, 10:30 otrzymują oddziały i jeszcze tego samego dnia. No i o to chodzi. Dziękuję Ci za rozmowę, Adam. A my lecimy dalej. Przyjechało zamówienie, odebraliśmy je, rozpakowaliśmy je. Możecie zobaczyć, co wybraliśmy, a w opisie na dole będziecie widzieli cały wykaz indeksów, które zamówiliśmy do naszego projektu, żebyście mogli kupić dokładnie ten sam sprzęt, który oczywiście polecam. Oczywiście posłuchaliśmy Przemka i zamówiliśmy całą gamę nasadek do kluczy udarowych i do zwykłych kluczy ręcznych. W związku z tym, że Autos jest wyłącznym dystrybutorem marki Redmaster, dostaliśmy wyposażenie naszego regału, z którego możemy korzystać przy naprawie Viano, także możemy działać. Super.